Hej, witam was na kanale Hicar, z tej strony Michał i zapraszam na test Toyoty Corolli. Tak, trochę już tych modeli Toyoty przetestowałem, a dopiero teraz miałem okazję pojeździć tą najbardziej znaną Toyotą i zarazem najpopularniejszym samochodem na świecie. Dokładnie, przez cały okres produkcji, już 57 lat, Corolla sprzedała się w liczbie ponad 50 milionów egzemplarzy, z czego 1 120 000 w samym 2022 roku. Dzisiaj przekonamy się, jak poradzi sobie najnowsza, już 12. generacja, która niedawno przeszła dosyć znaczący lifting. Ale zacznijmy jak zwykle od koloru. Ten nazywa się Precious Silver i jest lakierem specjalnym, ale według mnie jest do wyboru sporo o wiele ciekawszych lakierów, które dodatkowo w GR Sport połączone są z czarnym dachem. Z przodu widzimy dużo przetłoczeń i ostro narysowane reflektory połączone czarną listwą, a niżej ogromny grill z ciekawym wzorem i chromowane akcenty przy światłach przeciwmgielnych. Profil jest już bardziej zachowawczy, z chromowaną listwą nad linią szyb, jednym dłuższym przetłoczeniem, dwukolorowymi lusterkami i takim delikatnym, nazwijmy to, poszerzeniem na progach. Na koła składają się tutaj bardzo ładne felgi 17-calowe z oponami 225 na 45, ale tak naprawdę każda wersja ma inne felgi, od 16 aż do 18. Z tyłu ponownie dzieje się więcej. Mamy delikatny spoiler z czarnymi owiewkami i mnóstwo różnych i ostrych przetłoczeń przy logo czy w okolicy lamp, a w dolnej części sporo czarnego, błyszczącego plastiku z chromowanymi listwami, mogącymi lekko przypominać wydechy, ale ten prawdziwy jest schowany pod spodem. System bezkluczykowy działa tutaj w najbardziej standardowy sposób. Wymiarami Corolla jest typowym przedstawicielem segmentu kompaktów z długością 437 cm, szerokością 179 cm, wysokością 146 cm i rozstawem osi 264 cm. Prześwit wynosi tutaj 135 mm, a masa własna, zależnie od nadwozia i silnika, waha się w okolicach 1350 kg do 1550 kg. Takie wymiary przekładają się na bagażnik o pojemności 361 litrów. Jest on w miarę foremny, bardzo ładnie wykończony i ma dwa haczyki. Próg wyładunkowy jest bardzo wysoki i mimo, że jest tutaj takie jakby mocowanie przygotowane pod podwójną podłogę, to takiej opcji nie znalazłem. Pod podłogą widzimy tylko organizer i nie ma tutaj miejsca na półkę, która jest dosyć gruba. Oparcie kanapy możemy złożyć w proporcjach 1/3 do 2/3, a pojemność wzrasta do 1052 litrów. Jednak tworzy się ogromny uskok. Przynajmniej pasy się nie plątają. Posłuchajmy, jak zamykają się drzwi. Z przodu jest akceptowalnie, a z tyłu dźwięk jest zupełnie inny i zarazem mniej solidny. Tylne drzwi otwierają się dosyć wąsko, a do tego sam otwór jest z tych mniejszych w segmencie, więc wchodzenie tutaj nie jest najwygodniejsze. Przy wzroście 1,72 m, siedząc sam za sobą, mam nie za dużo miejsca przed kolanami. Pod fotelem opuszczonym maksymalnie można spokojnie włożyć buty, a nad głową jakieś 5 palców wolnej przestrzeni. Sama kanapa jest delikatnie wyprofilowana, a siedzisko dobrze podpiera uda. Są wejścia Isofix. Zagłówki regulują się w takim stopniu, a na środku otwierany, miękki podłokietnik z uchwytami na kubki. Drzwi wykończone są słabo jak na kompakta, ponieważ wszędzie mamy twardy plastik i jedynie podłokietnik jest miękko obszyty skórą. Dokładnie tak jak w CHR-ce, zamiast kieszeni mamy tutaj kolejne uchwyty na kubki, tył fotela jest miękki,
mamy gazetownik tylko po stronie pasażera, a na środku brak nawiewów czy wejść USB, jest tylko taka wnęka. Z przodu jest znacznie lepiej. Wita nas dobra pozycja za kierownicą. Możemy usiąść tutaj w miarę nisko jak na Toyotę, co dla mnie jest plusem, a było niewykonalne na przykład w Yarisie. W wersji Style fotel kierowcy regulowany jest manualnie w 6 kierunkach z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego w jednej płaszczyźnie, a fotel pasażera tak samo, tylko bez lędźwi. I w dodatku możemy zmienić wysokość mocowania pasa. Fotele są delikatnie wyprofilowane, ale całkiem wygodne, jednak siedzisko jest zdecydowanie za krótkie. Wersja Style oferuje ładną tapicerkę materiałową o ciekawej fakturze, połączoną ze skórą ekologiczną, ale zależnie od wersji dostaniemy inne materiały, a w dwóch najbogatszych wersjach fotele wyglądają bardziej sportowo. Deska rozdzielcza prezentuje się oczywiście bardzo podobnie do tej w Corolli Cross z wystającym ekranem na środku. Jednak jest kilka różnic na plus i na minus, ale po kolei. Kierownica jest dokładnie taka sama i znajdziemy ją również na przykład w RAV4. Jest skórzana, w miarę miękka i dobrze trzyma się w dłoniach, a po obu stronach ma sporo fizycznych przycisków. Za kierownicą widzimy nowy ekran zegarów cyfrowych, które zadebiutowały właśnie w Crossie, a Corolla dostała je wraz z liftingiem. Są one bardzo czytelne, proste w obsłudze, a do tego wysoce konfigurowalne. Możemy zmienić wyświetlane elementy po lewej stronie, na środku, a także po prawej i zapisać 3 różne zestawy. Do tego możemy wybrać typ licznika, a także ich styl, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Lifting objął też główne multimedia, które pierwszy raz w Toyocie mogliśmy zobaczyć w BZ4X, a tak naprawdę to bardziej ekran, który teraz ma aż 10 cali i bardzo mocno wystaje ponad deskę. Mocniej niż w Crossie i zobaczycie podczas jazdy, że mocno zasłania część widoku do przodu. Sam system jest już dobrze znany z nowszych modeli Toyoty, a nawet Lexusa, wygląda w miarę nowocześnie, działa bardzo szybko i jest prosty w użytkowaniu. Obsługuje oczywiście połączenie Apple CarPlay i Android Auto. CarPlay działa bezproblemowo, a połączenie jest bezprzewodowe. Jeśli chodzi o audio, to mam tutaj podstawowy system z 6 głośnikami, który gra poprawnie, bez fajerwerków, ale chyba troszkę lepiej niż w CHR-ce. Zdziwiło mnie za to, że lifting nie wpłynął na jakość kamery cofania, która w Crossie wygląda świetnie, a tutaj dalej ma słabą rozdzielczość i do tego linie nie skręcają się wraz z ruchem kierownicy. Poniżej widzimy fizyczny panel dwustrefowej automatycznej klimatyzacji, który jest przejrzysty i banalny w obsłudze. Na konsoli centralnej przyciski od podgrzewania foteli i półka z ładowarką indukcyjną, a obok znalazło się jeszcze wejście USB-C. Dalej przełącznik trybów jazdy, którym zmianie towarzyszy ładna, lecz nieco długa animacja na zegarach. Niżej dźwignia skrzyni bezstopniowej ECVT z trybem B, a także przycisk od auto holdu, który musimy włączyć po każdym uruchomieniu auta. Nad lewym kolanem mamy jeszcze kilka przycisków funkcyjnych, tak samo jak na podsufitce. Corolla jest zaskakująco dobrze wykończona, tym bardziej porównując ją do Crossa, który jest mocno plastikowy. Tutaj góra kokpitu jest miękka i dopiero na podszybiu jest twardy plastik. Na froncie również widzimy miękkie tworzywo, które tylko po lewej stronie od kierowcy staje się twarde. Konsola centralna jest dziwnie wykończona, bo od zewnątrz, gdzie opieramy nogę, mamy twardo, a za to od środka jest tworzywo, które lekko ugina się pod palcem. Dziwne rozwiązanie. Niestety reszta jest z piano black, a do tego podłokietnik sprawia wrażenie, jakby nie miał wcale pianki. Na drzwiach od góry lekko uginające się tworzywo, cienki pas twardego plastiku
i niesamowicie miękki podłokietnik, o wiele bardziej komfortowy od środkowego. Więc ogólnie jestem naprawdę zaskoczony, na plus. Wywalić tylko to Piano Black przynajmniej z konsoli środkowej i będzie super. Dobra, to zobaczcie jeszcze schowki i zaglądamy pod maskę. A tutaj chyba najważniejsza zmiana liftingowa, czyli pod maskę trafiły nowe hybrydy piątej generacji. Pierwsza była wersja 2.0 o mocy 197 koni mechanicznych, którą testowałem w Crossie. A w Corolli pierwszy raz Toyota prezentuje odświeżoną wersję 1.8, która systemowo zamiast 122 ma teraz 140 koni mechanicznych i generuje moment obrotowy pewnie powyżej 250 Nm. Więc posłuchajmy, jak ta bestia brzmi. No jak to hybryda Toyoty, nic specjalnego, ale też nie o to w nich chodzi. Ważniejsze są na pewno osiągi, a Toyota deklaruje, że Corolla z tą hybrydą do setki przyspieszy w 9,1 sekundy, więc pora to sprawdzić. A, i tutaj nie miałem jeszcze mojego nowego urządzenia do pomiarów, więc ostatni raz oprzemy się o prędkościomierz. Jak widzieliście, udało mi się osiągnąć czas 8,8 sekundy, więc bazując na GPS-ie pewnie byłby to ten czas deklarowany przez Toyotę. Na pewno nie jest to wynik, który zachwyca, ale poprzednia generacja tej hybrydy potrzebowała na to aż 2 sekundy więcej. 9 sekund, a 11 sekund to jest naprawdę ogromna różnica, jak na dodatkowe zaledwie 18 koni mechanicznych. Jednak tak naprawdę piąta generacja wiąże się z udoskonaleniem całego układu napędowego z naciskiem na silnik elektryczny, który został wzmocniony. Zmieniona została także jednostka sterująca całym napędem, a bateria, tak samo jak reszta elementów hybrydy, jest teraz mniejsza i lżejsza. To wszystko sprawia, że naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że wersja 1.8 jest w zupełności wystarczająca do codziennej jazdy, a w mieście można ją określić nawet mianem szybkiej dzięki natychmiastowej reakcji silnika elektrycznego i skrzyni ECVT. Tak naprawdę, dopiero przy prędkościach ekspresowych czuć, że silnik spalinowy ma zaledwie 98 koni i wtedy też za sprawą skrzyni bezstopniowej silnik zaczyna faktycznie wyć. Mamy tutaj również tryby jazdy, ale ich wpływ na osiągi jest bardzo znikomy, jedynie różnicę poczujemy przy czasie reakcji napędu na wciśnięcie gazu.
Co ciekawe, przechodząc do wyników spalania, Toyota podaje, że hybryda 1.8 zużywa minimalnie więcej paliwa od znacznie mocniejszej wersji 2.0. Jeśli chcecie zobaczyć moje dokładne wyniki hybrydy 2.0, to zapraszam do testu Crossa. Ale w skrócie, uwzględniając, że Cross ma wyższe opory powietrza, jest cięższy i test przeprowadzałem w zimę, to tak naprawdę te wyniki są identyczne. W mieście osiągałem wyniki od nawet 1 litra na 100 km przez 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 po maksymalnie niecałe 6 litrów, co średnio przełożyło się na około 4 litry na 100 km. Przy prędkości 90 km na godzinę spalanie wyniosło 4,5 litra na 100 km, przy 120 5,5, a przy 140 7 litrów na każde 100 km. Trasa Chorzów-Brenna to wynik 4,5 litra na 100 km, a trasa powrotna to 4,3 litra. Z całego testu i przejechania okolic 400 km spalanie wyniosło 4,5 litra na 100 km, więc no jest to znakomity wynik. Zobaczmy teraz, jak Corolla poradzi sobie na nierównej drodze. I jest naprawdę dobrze. Testuję już nie pierwszą Toyotę i jak na razie każda, pomijając może Yarisa, ale był to GR Sport z ogromnymi felgami, ma naprawdę świetne zawieszenie. I tak też jest w przypadku Corolli. Sprawia ono wrażenie bardzo solidnego. Jest zarazem komfortowe, ale też nie buja się na nierównościach. Na zakrętach Corolla daje sobie radę. Oczywiście nie ma tutaj mowy o jakimś sportowym prowadzeniu, a podsterowność pojawia się dosyć szybko. Ale jeśli zależy Wam na wrażeniach z jazdy, to Mazda 3 będzie o wiele lepszym wyborem. Wyjedźmy teraz na autostradę. Tutaj Corolla radzi sobie poprawnie. Niestety, jak przystało na Toyoty, wyciszenie stoi na kiepskim poziomie w porównaniu do konkurencji. Lifting podobno poprawił wygłuszenie, jednak nie jeździłem poprzednią wersją, więc nie mogę tego porównać, ale tutaj dosyć wyraźnie słychać szumy opływowe czy opony. Lepiej Corolla wypada pod względem asystentów jazdy. I tak, tempomat adaptacyjny dostajemy już w bazowej wersji, a działa on naprawdę świetnie w pełnym zakresie prędkości. Współpracuje on również z systemem odczytującym znaki i pozwala nam jednym kliknięciem dostosować prędkość do ograniczenia. Ale jak to u każdego producenta zdarzają się mu błędy. Tak samo dobrze działa asystent utrzymania pośrodku pasa ruchu, który bardzo płynnie prowadzi samochód, a test szykany zdał, ale przy prędkości 90 km na godzinę. Przy setce już nie dał rady. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu auta, jak to w Toyotach, całkowita ciemność. Bagażnik jest dosyć lekko podświetlony LEDem, a w kabinie zarówno z tyłu, jak i z przodu mamy wystarczająco mocne lampki LEDowe. Tak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Z tyłu jest totalnie ciemno. Z przodu dobrze widoczne zegary, na kierownicy wszystko podświetlone, tak jak nad lewym kolanem, a na drzwiach widoczna regulacja lusterek i jedynie przełącznik szyby kierowcy.
ale mamy tutaj LEDowy pasek, więc w miarę te przyciski widać. Przestrzeń na nogi nieoświetlona, a na środku wszystko ładnie widoczne, włącznie z lampką nad ładowarką i podświetleniem w cup holderach. W całkowitej ciemności kamera, jak na swoją ogólną jakość, radzi sobie przyzwoicie. Pod podłokietnikiem ciemno, a w schowku przed pasażerem lampka LEDowa. Na podsufitce przyciski podświetlone, a w zasłonach LEDy. Więc ogólnie jest poprawnie. A do tego mamy te delikatne oświetlenie kameralne w postaci pasków na drzwiach. Na zewnątrz z przodu widzimy reflektory full LED z ogromnymi kierunkowskazami i światła przeciwmgielne. Na lusterku LEDowy kierunek, a z tyłu ładne lampy w pełni LEDowe włącznie z kierunkowskazami, tak samo jak podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Tak świecą reflektory na postoju i pomimo, że mają one manualne poziomowanie, to prezentują się zaskakująco dobrze. Wiązka jest szeroka i mocna, a światła drogowe dotrzymują tempa, świecąc również szeroko. Podczas jazdy sprawiają one naprawdę dobre wrażenie i można je nazwać takimi najbardziej poprawnymi światłami, bez żadnych fajerwerków. Do tego system automatycznych świateł drogowych działa bardzo sprawnie i szybko wyłącza długie, aby nie oślepić innych kierowców. Ale bardzo jestem ciekaw, jak sprawują się reflektory matrycowe dostępne tylko w wersji Executive i czy warto dla nich dopłacić do najwyższej wersji. A będąc przy tym, to porozmawiajmy teraz, ile to wszystko kosztuje. Cennik zaczyna się od 123 000 złotych za hybrydę 1.8 w wersji Active. Aby kupić wersję 2.0, musimy wejść na wyższy poziom wyposażenia Comfort za dodatkowe 3000 zł i dołożyć 10 000 za większą moc. Tak prezentuje się ta bazowa wersja Active na felgach stalowych i z reflektorami LED Basic, a w środku ze starszym ekranem za kierownicą i mniejszym tym głównym. A w kontraście tak wygląda najdroższa wersja Executive z pełnym wyposażeniem, w tym światłami matrycowymi, a także opcjonalnym jasnym wnętrzem, za którą przyjdzie nam zapłacić 166 000 złotych. Za optymalną konfigurację uważam dokładnie taką jak testowana, jedynie z ciekawszym kolorem, czyli Style i hybryda 1.8 za 139 000 złotych. I przechodząc do podsumowania, Toyotą Corollą jeździło mi się bardzo dobrze. Naprawdę jestem w stanie zrozumieć, z jakich powodów jest to najpopularniejszy samochód na świecie. Oczywiście ma swoje wady, jak słabe wyciszenie, czy taki ogólny brak emocji z jazdy, które dla mnie są bardzo ważne. Ale najważniejsza myślę, że jest tutaj cena, bo w tych czasach za 140 000 złotych możemy mieć bardzo bogato wyposażone auto, które jest w miarę przestronne, ultra oszczędne, a do tego w mieście naprawdę dynamiczne. I pomimo unowocześnienia multimediów, Corolla dalej jest bardzo prosta i logiczna w użytkowaniu. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, a także łapki w górę dla nakarmienia algorytmu i widzimy się w sekcji komentarzy. Bye!